Cześć, witajcie. Gra, którą właśnie skończyłem i o której dziś pogadamy, zabrała mnie w naprawdę dziwną i emocjonalną podróż. Od szczerego zachwytu, przez czystą radość, no i wiecie, autentyczny śmiech, po dyskomfort, konsternację, a momentami nawet solidną frustrację. I dzisiaj przeprowadzę was przez te wszystkie stany w kontekście jednej z najbardziej specyficznych i odważnych produkcji, powiedziałbym, że tego roku, a może i nawet ostatnich lat, czyli High on Life 2. To gra, która absolutnie nie bierze jeńców. Niepoprawny polityczny humor? No jest. Absurdy podkręcone do granic możliwości? Oczywiście, że są. Jechanie po wszystkich, bez wyjątku, bez względu na narodowość, pochodzenie czy jakiekolwiek inne etykiety? No jak najbardziej. Tutaj obrywa każdy i to bez taryfy ulgowej. High on Life 2, uwierzcie mi, to festiwal kontrastów. Z jednej strony kolorowa, niemal kreskówkowa oprawa i lekka forma, z drugiej żarty, które potrafią przekroczyć granice dobrego smaku szybciej niż się spodziewacie. I to jest jakby spoko, co nie? To gra pełna absurdu i to świadomego przerysowania i totalnego chaosu narracyjnego. I właśnie dzisiaj o tym porozmawiamy. Tytuł zadebiutował na Xboxie, PC oraz PlayStation 5. Jest również dostępny w abonamencie Game Pass. Ja osobiście ogrywałem wersję PC, a kod do recenzji otrzymaliśmy od Xbox Polska, za co serdecznie dziękujemy. No dobra, kurwa, wejdźmy w to i w ogóle jebać was wszystkich. Kurwa, chuj, kurwa, i jeszcze nie wiem, co tam, kurwa, powiedzieć. Czy właśnie wykrzyczałem wiele niecenzuralnych słów, które Skow będzie musiał wypikać? Oczywiście, że tak, ale jego też małego syna, który się tak stawia. W skrócie, tak właśnie wygląda humor i bezprecedensowość tego tytułu. Dziękuję, że wysłuchaliście tego krótkiego ranciku. Kocham was, widzowie. Zacznijmy od największego atutu tej gry, czyli humor, ale nie od takiego na poziomie polskiego kabaretu, gdzie no szczytem jest jak chłop się za babę przebrał, tylko totalnie odklejonego absurdu, momentami wręcz bezczelnego humoru, bez jakichkolwiek hamulców i powiem wam, że to szczerze dobrze, ponieważ właśnie to staje się największym atutem tej gry. I dzięki temu ta gra staje się czymś innym na tle konkurencji. Jeśli miałbym to do czegoś porównać, to pod względem konstrukcji żartów, tempa dialogów i samej koncepcji fabularnej, ale tylko w niektórych odcinkach, jest to Rick i Morty w najczystszej postaci. I już po tym porównaniu powinna wam się zapalić lampka ostrzegawcza. Czym właściwie ta gra będzie lub będzie starać? Bo to oznacza jedno, dostaje się każdemu, tak jak mówiłem wcześniej, bez wyjątku. Bez patrzenia na poglądy polityczne, narodowość, orientację seksualną czy jakiekolwiek inne łatki. Tu nie ma świętości. Twórcy jadą po wszystkim i wszystkich i robią to z pełną świadomością. No i powiem wam szczerze, że sam jestem ciekaw, kiedy był pisany scenariusz tej gry, bo w pewnym momencie podają nawet odniesienia do Epsteina i to chyba więcej niż raz. Na koniec dostajemy też żarty z premiery Half-Life, ale to już taki klasyczek. Mały rant na stan branży gier, przytyki w stronę streamerów i całej internetowej otoczki gamingowej. No tak jak mówię, każdy dostaje po trochu i to więcej niż raz. I to jest właśnie poziom metakomentarza, który momentami bardziej przypomina stand-up niż klasyczną narrację w grze. No dobra, ale ktoś może zapytać, ale gdzie tu połączenie z Rickiem i Mortym? Halo? No ludzie, słuchajcie mnie, łączycie tam kropki, tam jeden z drugim po drugiej stronie ekranu. Chodzi o łamanie czwartej ściany, o metanarrację, o bezpośrednie zwracanie się do gracza. I tutaj przykład. Spotykamy broń z pierwszej części, a ona mówi wprost: ej, pamiętasz mnie? Byłem w jedynce, robiliśmy to i to. I to nie jest pojedynczy gag. Takich momentów jest masa. Postacie komentują mechaniki, gry, strukturę misji, a czasem nawet sam fakt, że jesteśmy w sequelu. Lubię takie zabiegi, to jest bardzo kreatywne takie wyżycie się pisarzy. To jest też świadome burzenie iluzji świata przedstawionego. Twórcy nie próbują udawać, że to jest poważna opowieść science fiction. Oni wiedzą, że grasz w grę i gra wie, że w nią grasz. I robi z tego zajebiste żarty. A jeśli chodzi o bingo humoru, to uwaga, przygotowujemy kajeciki, to możecie odhaczyć tak, notuję. Żarty o gejach, homoseksualizmie, seksie, zabawkach erotycznych, fekaliach, historycznych postaciach i popkulturze. No i tutaj mam taki mały przykład i to jest dość świeże żartowanie, na przykład z Avengers Doomsday i postaci samego Dooma. Jak coś, była to losowa postać w mieście i mówiła do mnie, że jest nieśmiertelna, ma mocy, jak zginie to wraca, no i ogólnie, że jest jak Doom. I generalnie wielki monolog, jaka jest to wielka władza i brzemię, no to
Ja, by sprawdzić teorię tego NPC-ta, czy po śmierci wróci, no to walnąłem go po prostu nożem. No i jak możecie się domyślać, nie wstał, no magia. Wszystko jest wrzucone do jednego worka i przemielone przez maszynkę absurdu. Czasem jest to błyskotliwe, czasem prymitywne, a czasem tak głupie, że aż śmieszne. Panie i panowie, osiągnęliśmy komedię w tej grze. Brawo, bravissimo. I właśnie w tym chaosie tkwi siła High on Life. Warto jednak zaznaczyć, że to humor, który albo kupicie w całości, albo odbijecie się po pierwszych 2 godzinach i uznacie to za prymitywne i infantylne. Warto się na chwilę zatrzymać przy jednej następującej rzeczy, bo prawda jest taka, że gameplayowo High on Life nie oferuje jakiejś kosmicznej głębi. To nie jest tytuł, który rewolucjonizuje strzelanie, level design czy system progresji. Trzonej tej gry są dialogi, żarty, gagi, fabuła, a segmenty strzelania są raczej przerywnikiem niż sednem całego doświadczenia. I mimo to, a może właśnie dlatego, takie gry są cholernie ważne i ktoś może powiedzieć, że bardzo to dziwne jest to, co powiedziałem, ale już śpieszę z wyjaśnieniem. Bo nie każda produkcja musi być skrojona pod bezpieczne standardy. Nie każda gra musi przechodzić przez filtr nie wrzućmy tego, bo ktoś może się obrazić. Takie podejście jest dla mnie zabójcze dla kreatywności. Gry to nadal forma przekazu, to wizja twórców przede wszystkim. Czasem artystyczna, czasem totalnie a czasem po prostu będąca wyrzutem czystej, nieskrępowanej kreatywności. Wielu twórców o tym zapomina, a przede wszystkim wielu graczy też to zapomina. To, że padnie chamski żart, to, że pojawi się coś niecenzuralnego, to, że ktoś poczuje dyskomfort, nie powinno z automatu oznaczać, że mamy do czynienia z atakiem na konkretną grupę społeczną czy światopogląd. Często to po prostu jest konwencja absurdu, konwencja przerysowania, konwencja żartu. No i właśnie my jako gracze nie dajmy się zwariować, że to jest niepoprawne politycznie, inne bzdury. I mam tutaj dość sensowne porównanie, które wydaje mi się, że do was trafi. To trochę tak, jakby pójść na stand-up i oburzać się, że komik przeklina albo że dostaje się komuś z pierwszego rzędu. Idąc na stand-up, wiesz, na co się piszesz, wiesz, jaka to forma, wiesz, że granice będą testowane i dokładnie tak samo jest z grami. Nie każda gra musi być grzeczna, nie każda musi być moralnie neutralna, nie każda musi być Dragon Age'em, Veilguard czy Duskbornem. Problem polega na tym, że dziś bardzo łatwo jest przykleić ład. Twórcy, politycy, aktywiści z każdej strony barykady i z każdej skrajności potrafią momentalnie dopisać ideologię do czegoś, co było po prostu prowokacyjnym żartem. Bo mnie to zaatakowało, bo czuję się urażony. No bo inaczej nie powiem. Tylko że nikt nikogo nie zmusza do grania, nikt nie każe odpalać tej konkretnej produkcji, brońć w to, skoro że cię to boli. No, mówię coś nie tak, czy to nie jest prawda? Odpowiedzcie na to w komentarzu. No i już podsumowując ten, powiedzmy, segment, nie róbmy dramy dla samego robienia dramy. Jeśli coś nie jest dla ciebie, to okej. Świat się nie zawali, będzie iść dalej, niezależnie od twojej opinii. Ale pozwólmy istnieć również takim właśnie tytułom jak High on Life. I tym akcentem zostawię was właśnie z tą myślą. A teraz przejdźmy dalej, bo aż się, Porozmawiajmy więc o tym, jak się właściwie w to gra. Tak jak wspomniałem wcześniej, segmentów stricte strzelanych w porównaniu do słuchania dialogów i narracji jest stosunkowo mało. Trzonem doświadczenia jest gadanie, komentowanie, przebijanie czwartej ściany i absurdalne rozmowy. Strzelanie, ono jest, mam wrażenie, dodatkiem do pewnej określonej konwencji. I jasne, kiedy już dochodzi do walki, to strzelamy naszymi gadającymi przyjaciółmi, bo każda broń ma osobowość i własne kwestie dialogowe. No i tych broni jest całkiem sporo i co ważne, każda broń oprócz po prostu bycia, na przykład strzelbą czy łukiem, ma też unikalną umiejętność, często przydatną do eksploracji. Dla przykładu, strzelba ma piłę, która pomaga nam się wspinać na konkretne obiekty i przyciągać się do nich. Łuk otwiera coś w rodzaju portalu rozrywającego rzeczywistość. Ciężko to szybko wytłumaczyć, ale to działa w dość ciekawy sposób. I to jest bardzo fajne. Problem w tym, że same walki są dość powtarzalne, przeciwników nie ma zbyt wielu, schemat szybko staje się powtarzalny i brakuje tu głębszej ewolucji wyzwania. Najciekawsze są momenty, kiedy gra kompletnie bawi się tą właśnie konwencją walki, nie jest samym strzelaniem dla samego strzelania. No i tutaj słuchajcie, dostajemy zlecenie eliminacji pewnego celu, budowana jest atmosfera, muzyka rośnie, a my możemy to zakończyć totalnie znikąd jednym cięciem noża. Minuta i po misji. Gratulacje graczu, skończyłeś misję, możesz wracać do bazy. Albo nagle kontrakt zabójstwa. Zmienia się coś w rodzaju parodii morderstwa w Orient Express. I to serio jest klimat jak u Agaty Christie i to, co dzieje się na ekranie,
musicie mi uwierzyć na słowo, jest totalnie absurdalne i jednocześnie zajęte. Musimy rozmawiać, przesłuchiwać, analizować i wskazać winnego i możemy się, słuchajcie, pomylić. I ja zrobiłem celowo to i celowo się pomyliłem i gra na to zareagowała. Takich segmentów jest mało, ale kiedy już się pojawiają, są naprawdę świeże i zapadają w pamięć. No i też mam tu kolejny przykład. Mamy też na przykład wydarzenie stylizowane na Comic Con, tylko że tutaj nazywa się MurderCon. I jak możecie się domyślać po samej nazwie, dzieją się tam rzeczy bardzo, bardzo niepokojące. Albo scena w stylu Cats Vegas, impreza, urwany film, pobudka w hotelu, a pierwszy komentarz, jaki słyszymy od znalezionej broni, dotyczy, powiedzmy, dość dwuznacznych przyjemności oralnych. No nie mam tu nic więcej do powiedzenia. I gra zostawia nas z ogromnym niedopowiedzeniem, co właściwie wydarzyło się wcześniej, gdy urwał nam się film. I mimo, że chwalę te momenty, bo są kreatywne, odważne i absurdalne, to jednak jest ich za mało. Zdarzają się sceny, w których stoimy w miejscu i słuchamy dialogów przez bite 10-15 minut. Jasne, bywa śmiesznie, czasem nawet bardzo, ale tempo gry przez to siada. Dynamika zostaje zaburzona i mam wrażenie, że przy lepszym wyważeniu proporcji między gadaniem a działaniem, ta produkcja mogłaby zyskać naprawdę sporo. Na sam koniec muszę powiedzieć kilka słów o błędach, bo niestety pod koniec gry zaczęły one naprawdę dawać o sobie znać, szczególnie w ostatniej godzinie, może dwóch, kiedy już brnąłem do finału i chciałem po prostu domknąć tą historię. Strasznie irytująca to była sytuacja. NPC potrafiły nie wykonywać akcji, które powinny odpalić skrypt dalej. Klasyczny komunikat: obroń się przed, bojowa muzyka, strzelamy, walczę i nagle cisza. Muzyka się wyłącza, przeciwnik znika, a cel dalej widnieje na ekranie. Dlaczego? No bo wróg zgliczował się w teksturze albo utknął na grzbiecie jakiegoś stwora, do którego ja nie miałem fizycznie dostępu. I gra stoi, ja stoję, misja stoi. W takich momentach najczęściej ratował mnie reset do punktu kontrolnego, szybkie przeładowanie i modlitwa, że tym razem skrypt zaskoczy. I zazwyczaj zaskakiwał, ale no ileż można było takie coś przechodzić. Muszę uczciwie przyznać, że mało która gra sfrustrowała mnie tak bardzo pod sam koniec, a to boli podwójnie, bo finał powinien zostawić dobre wrażenie, powinien być wisienką na torcie, a tutaj zamiast emocjonalnego domknięcia dostałem techniczne potknięcie, które realnie wpłynęło na mój ogólny odbiór całości. A szkoda, bo przy lepszym dopracowaniu ten sam końcowy smak mógłby być zdecydowanie lepszy. No i chyba właśnie tymi słowami was zostawię. High on Life to jednocześnie gra ważna, bo bardzo odważna w swoich założeniach i tym, co się w tej grze dzieje i jakie padają słowa, żarty, sformułowania, a jednocześnie produkt, któremu coś brakuje. Jest takim, nie wiem, ja czuję taki wielki niedosyt, bo te strzelanie nie jest jakoś najlepsze, ta eksploracja tego miasta też jest taka, powiedzmy, na pół gwizdka, ale jednocześnie też są błędy techniczne, więc żarty są bardzo dobre, ale ta otoczka jakoś nie do końca się spina. Mam nadzieję, że obejrzeliście do końca, wysłuchaliście tego, co miałem do powiedzenia o High on Life i słyszymy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!